Jesień 2008 roku. Tradycyjny system finansowy, rzekomo niezniszczalny, sypie się jak domek z kart. Banki upadają, a rządy na całym świecie decydują się na ratowanie ich z pieniędzy podatników. Zaufanie do potężnych instytucji finansowych sięga absolutnego dna. I dokładnie w tym momencie, w najciemniejszej godzinie absolutnego kryzysu, 31 października na niszowej liście mailingowej pojawia się krótki 9-stronicowy dokument. Tytuł: Bitcoin. Elektroniczny system pieniężny peer-to-peer. Inwestor 3.0. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ten zwięzły manifest techniczny, napisany przez osobę lub grupę osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, zrewolucjonizuje świat. System, który nie potrzebuje banków. Pieniądz, którego nie da się dodrukować z powietrza. Dziś, kiedy na naszych oczach największe fundusze inwestycyjne i wielkie korporacje walczą o każdy ułamek tego cyfrowego zasobu, musimy zadać sobie pytania: jak do tego doszło, kto tak naprawdę za tym stoi i jaki scenariusz kreślą na 2030 rok ci, którzy dziś dyktują zasady globalnej gospodarki. Akt pierwszy. Kto ukrywa się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto? 3 stycznia 2009 roku Nakamoto wydobywa blok Genesis. Absolutnie pierwszy blok w sieci Bitcoin. Zostawia w nim ukrytą wiadomość, nagłówek z brytyjskiego dziennika The Times. Kanclerz na krawędzi drugiego pakietu ratunkowego dla banków. To nie był przypadek, to był manifest polityczny i krzyk sprzeciwu wobec niesprawiedliwości systemu. Sieć powoli ożywa. Z czasem Nakamoto wdraża poprawki, dyskutuje z deweloperami na specjalistycznych forach, aż nagle wiosną 2011 roku wysyła do jednego z programistów swoją ostatnią, niezwykle lakoniczną wiadomość. Przeszedłem do innych spraw. Projekt jest w dobrych rękach. I znika na zawsze. Zostawia po sobie rewolucyjny kod oraz nietkniętą fortunę szacowaną na ponad 1 milion bitcoinów. Pytanie, kto pociągał za sznurki u zarania sieci, pozostaje jedną z największych zagadek XXI wieku, choć tropów jest kilka, a każdy z nich brzmi jak scenariusz filmu szpiegowskiego. Hal Finney, wybitny kryptograf, geniusz kodowania i pierwsza osoba na świecie, która pobrała oprogramowanie Bitcoina oraz otrzymała testowy transfer monet bezpośrednio od Satoshiego. Co fascynujące, Finney mieszkał zaledwie kilka ulic od człowieka, który nazywał się Dorian Satoshi Nakamoto. Przypadek? Wielu badaczy uważa, że Hal użył nazwiska sąsiada jako genialnej zasłony dymnej. Finney zmarł na stwardnienie zanikowe boczne w 2014 roku, zabierając swoją tajemnicę do grobu. Nick Szabo, naukowiec i politolog, autor koncepcji BitGold z 1998 roku. Architektura jego projektu, mechanizm Proof of Work oraz filozofia decentralizacji uderzająco przypominały ostateczny kształt Bitcoina. Analizy lingwistyczne tekstów Szabo wykazują niemal identyczny styl pisania, interpunkcje i nawyki językowe, jakie widzimy w Białej Księdze, czyli White Paperze Bitcoina. Szabo jednak konsekwentnie i wielokrotnie zaprzeczał, jakoby był twórcą. Adam Back, brytyjski kryptograf i twórca systemu Hashcash z 1997 roku, który stał się fundamentem algorytmu wydobywczego Bitcoina. Back był jedną z pierwszych osób, z którymi Satoshi skontaktował się mailowo przed premierą projektu. Choć krytycy widzą w nim idealnego kandydata na Nakamoto, sam zainteresowany ucina te spekulacje, twierdząc, że był jedynie technicznym drogowskazem dla prawdziwego twórcy. Craig Wright, australijski informatyk, który przez niemal dekadę próbował przekonać świat, że to on stoi za pseudonimem Satoshi Nakamoto. Wright rejestrował patenty i pozywał deweloperów, jednak jego agresywna kampania spotkała się z potężnym oporem społeczności. Ostateczny kres jego roszczeniom położył głośny wyrok brytyjskiego sądu z 2024 roku. Sędzia wprost orzekł, że dowody przedstawione przez Wrighta były prymitywnymi fałszerstwami, a on sam nie jest autorem White Papera. Istnieje też teoria, że Satoshi Nakamoto nigdy nie był jedną osobą, lecz doskonale zorganizowaną grupą genialnych kryptografów,
być może powiązaną z agencjami wywiadowczymi. Z perspektywy czasu analitycy są jednak zgodni. Anonimowość Satoshiego to najlepsze, co mogło spotkać ten projekt. Brak lidera, którego można by aresztować, zastraszyć lub skorumpować, sprawił, że system stał się prawdziwie zdecentralizowany. Bitcoin nie ma twarzy, bo jego twarzą może być każdy z nas. Akt drugi. Silnik rewolucji. Jak właściwie działa Bitcoin? Zanim zrozumiemy obsesję miliarderów na punkcie tego aktywa, musimy zajrzeć pod maskę i odpowiedzieć na pytanie, jak to działa. Wyobraź sobie globalną, całkowicie jawną księgę rachunkową. Księgę, której nikt nie może w pojedynkę wyłączyć, sfałszować ani ocenzurować. To właśnie blockchain, łańcuch bloków. Tradycyjny system opiera się na zaufaniu do pośrednika, np. banku. Bitcoin eliminuje tę instytucję. Zamiast banku nad poprawnością transakcji czuwają dziesiątki tysięcy niezależnych komputerów. Do gry wkraczają górnicy. Używając potężnej mocy obliczeniowej, ścigają się w rozwiązywaniu skomplikowanej zagadki kryptograficznej. Pierwszy, który złamie szyfr, pakuje transakcję w nowy blok i dołącza go do łańcucha. Ten mechanizm to Proof of Work, czyli dowód pracy. W zamian za zużytą energię zwycięski górnik otrzymuje nagrodę w postaci nowo wyemitowanych monet. Akt trzeci. Matematyczny fenomen. Dlaczego Bitcoin to cyfrowe złoto? Mamy maj 2010 roku. Programista Laszlo Heniecz płaci 10 tysięcy bitcoinów za 2 pizze. To pierwsza rynkowa wycena. Dziś te same monety są warte setki milionów dolarów. Bitcoin przetrwał upadki giełd i zakazy wydobycia. Tajemnica jego odporności tkwi w mechanizmie halvingu, czyli przepołowienia. Co 200 tysięcy bloków nagroda dla górników spada o połowę, wywołując wstrząs podażowy. System ma także absolutny matematyczny limit maksymalnych liczby monet. Nigdy nie powstanie więcej niż 21 milionów sztuk. Ta pewność w erze nieograniczonego do druku pieniądza przez banki centralne przyciągnęła w końcu gigantów. Tutaj możecie zobaczyć cały kod Bitcoina. Akt czwarty. Stan na 2026 rok. Jak Wall Street przejęło kontrolę? Jesteśmy w połowie 2026 roku. Zapomnijcie o narracji o pieniądzach z internetu. Pytanie nie brzmi już, czy wielcy w to wejdą, ale ile zdążą kupić. Katalizatorem była epokowa zmiana w 2024 roku, kiedy amerykański SEC dopuścił do obrotu fundusze spot ETF, czyli kasowe fundusze giełdowe, na Bitcoina. W ciągu kolejnych 2 lat tacy giganci jak BlackRock, Fidelity czy Morgan Stanley zredefiniowali rynek, budując w pełni regulowane mosty dla bilionów dolarów tradycyjnego kapitału. Kiedy kapitał uliczny wciąż miotał się w niepewności podczas rynkowych wahań, te bezduszne maszyny finansowe konsekwentnie odkurzały rynek z dostępnych bitcoinów. Od 1 lipca wchodzi Mika. Giełdy bez licencji mogą oczywiście łapać blokady, ale Bybit jest w 100% bezpieczny i oczywiście uregulowany. Mówię tutaj o Bybit EU. Giełda, z której sam oczywiście w tym momencie już korzystam. Wejdź w link w opisie, zrób jakikolwiek depozyt, całkowicie za darmo wesprzesz oczywiście mój kanał, a w zamian zgarniesz bonusy, które możesz wymienić na przykład na swojego pierwszego bitcoina. To oczywiście nie koniec. Uzyskasz ode mnie darmową wejściówkę do Investor 3.0 Premium, czyli mój projekt, flagowy projekt, który pojawi się już w 2027 roku. Link na dole, a my wracamy do filmu. Akt piąty. Wielka dziesiątka. Kto posiada najwięcej bitcoina? Mówimy wielki kapitał, ale kto dokładnie kontroluje pule tak potężne, że potrafią zatrząść rynkiem? Aby być całkowicie precyzyjnym, opieramy się na twardych danych on-chain oraz kwartalnych raportach korporacyjnych. Oto zweryfikowany wyciąg stanu posiadania z 15 czerwca 2026 roku, czyli 10 kluczowych graczy i ich gigantyczne portfele. Satoshi Nakamoto, 1 100 000 bitcoinów, twórca sieci. Te portfele od kilkunastu lat leżą całkowicie nietknięte. To cyfrowy pomnik, ale i największy teoretycznie śpiący wieloryb na rynku. Coinbase, 1 050 000 bitcoinów. Jeden z głównych strażników rynku. Należy zaznaczyć, że ta gigantyczna pula to w większości depozyty klientów detalicznych i instytucjonalnych, w tym funduszy ETF,
dla których giełda świadczy usługi powiernicze. BlackRock, fundusz IBIT, 840 000 bitcoinów. Lewiatan Wall Street, nowojorskie giełdy i fundusz stał się najszybciej rosnącym instrumentem finansowym w historii. MicroStrategy, 685 000 bitcoinów. Michael Saylor zbudował z firmy potężny skarbiec bitcoina, regularnie emitując dług korporacyjny, by skupować kolejne monety. Binance, największa giełda świata, 655 000 bitcoinów. Przechowuje w większości środki swoich klientów w tzw. zimnych portfelach. Grayscale, weteran rynku instytucjonalnego. Po masowych odpływach po zatwierdzeniu ETF-ów, fundusz wciąż utrzymuje jedną z najpotężniejszych rezerw na świecie. Fidelity, 495 000 bitcoinów. Drugi po BlackRocku, największy gracz tradycyjny, integrujący bitcoina bezpośrednio z portfelami emerytalnymi. Rząd Stanów Zjednoczonych, 315 000 bitcoinów. Środki zarekwirowane w trakcie historycznych konfiskat, m.in. z platformy Silk Road. Mimo upłynnienia części zasobów, USA to wciąż potężny wieloryb. Tether, emitent największego na świecie stablecoina, alokujący znaczną część swoich miliardowych zysków bezpośrednio w rynkowy skup. Jest to 82 000 bitcoinów. Block Inc. 30 000 bitcoinów. Firma założona przez twórcę Twittera, Jacka Dorsey'ego. Zapewnia płynność dla usług i stanowi twardą rezerwę korporacyjną. Kiedy zestawisz te twarde dane i marki, staje się brutalnie jasne, że ulica dawno przestała dyktować zasady. Wszyscy wielcy tego świata położyli już karty na stole. Kiedy najpotężniejsze korporacje i rządy wykupują rzadkie aktywo, brak wiedzy kosztuje najwięcej. Na tym kanale śledzimy dokładnie te ruchy, weryfikujemy dane i przekładamy skomplikowaną inżynierię finansową na twarde, zrozumiałe fakty. Jeśli chcesz rozumieć mechanizmy globalnej gospodarki, o których nie usłyszysz w wieczornych serwisach, kliknij subskrypcję, wciśnij dzwoneczek i zostaw kciuka w górę. W nadchodzących filmach będę szczegółowo omawiał wszystkie najważniejsze projekty, tokeny oraz całe ekosystemy kryptowalutowe. Akt 6. Prognozy na 2030 rok. Nadciąga wielki szok podażowy. A teraz, jaki jest ostateczny plan instytucji na koniec tej dekady? Spójrzmy na horyzont inwestycyjny sięgający roku 2030. Jesteśmy po czwartym halvingu. Kolejny w 2028 roku zacieśni pętlę podażową do ekstremum. Najwybitniejsi analitycy instytucjonalni na czele z Cathie Wood z funduszu ARK Invest twardo trzymają się swoich modeli wyceny. Bazowy scenariusz na początek nowej dekady zakłada wartość jednego bitcoina w przedziale od 650 000 do znacznie ponad $1 000 000. Skąd takie kosmiczne liczby? Szacuje się, że globalny rynek nieruchomości, obligacji, akcji i złota opiewa na setki bilionów dolarów. Choćby 2 do 5% tego instytucjonalnego majątku przeleje się docelowo do bitcoina, uderzymy w absolutny sufit braku podaży. Górnicy dostarczają na rynek ułamek tego co kiedyś, a fundusze kupują wolumeny wielokrotnie przewyższające dzienne wydobycie. Wynik tego równania jest bezlitosny. W 2030 roku Bitcoin ma ugruntować się ostatecznie jako globalny standard zabezpieczenia majątku o niskiej zmienności. Akt 7. Wizjonerzy i ich zakłady. Kto pompuje balon oczekiwań? Kiedy wielki kapitał systematycznie realizuje swoje strategie akumulacji, na scenę wkraczają najgłośniejsi ewangeliści i wizjonerzy rynkowi. To ich twarze zdobią nagłówki, a ich wypowiedzi kształtują nastroje tłumów. Jakie cele cenowe wyznaczają dziś ci, których głos słychać najgłośniej w przestrzeni publicznej? Prezes MicroStrategy i człowiek, który zaryzykował przyszłość korporacji, ładując w bitcoina wszystko, w swoich najnowszych wywiadach w połowie dekady przestał ograniczać się do skromnego $1 000 000. Twierdzi, że docelowo jako nadrzędne cyfrowo aktywo ludzkości cena jednej monety osiągnie nawet $13 milionów do 2045 roku. Cathie Wood, stojący na czele ARK Invest, twardo broni swojego byczego scenariusza. Zgodnie z jej odważnymi szacunkami, jeśli tempo adopcji przez korporacje utrzyma odpowiednią dynamikę, a inwestorzy detaliczni podążą ich śladem, próg $1,5 miliona zostanie sforsowany już na przełomie obecnej i kolejnej dekady. Tim Draper, ekscentryczny miliarder i inwestor z Doliny Krzemowej, po tym jak rynek wielokrotnie przebijał jego wczesne przewidywania,
Draper przesunął swoje prognozy na stałe do 7-cyfrowych terytoriów, traktując masową ucieczkę z walut fiducjarnych jako nieunikniony proces matematyczny. Robert Kiyosaki, słynny autor książek finansowych, który zbudował swoją najnowszą narrację na wieszczeniu upadku dolara amerykańskiego. Bitcoin zaraz obok złota i srebra to dla niego pieniądz ludzi, którego cena wystrzeli w kosmos w momencie załamania się tradycyjnego systemu bankowego, stając się bezpieczną przystanią wartą setki tysięcy dolarów już w najbliższych cyklach. Kierowanie się tym, w co wierzą wielcy tego świata, jest naturalne, bo dysponują oni najsilniejszym rynkowym głosem i astronomicznymi kapitałami, które faktycznie popychają kurs w górę. Jednak podchodząc do inwestowania należy zachować chłodny umysł. Te gigantyczne predykcje, choć osadzone na solidnych fundamentach technologicznych, mają dziś w głównej mierze charakter czysto życzeniowy. Zależą od nadpływu kolejnych bilionów dolarów oraz stabilnego otoczenia regulacyjnego. Ci ludzie stawiają wszystko na jedną kartę, a ich interesem jest to, aby każdy z nas również wszedł do gry, uwiarygadniając te liczby kapitałem. Epilog. Zegar tyka. Po której stronie staniesz? Niespełna 2 dekady Bitcoin przebył drogę, na którą standardowe systemy monetarne potrzebowały wieków. Z cienia bankowego krachu w 2008 roku wyrósł na nienaruszalny fundament, na którym elity Wall Street, amerykańskiego centrum finansowego, opierają dziś swoją finansową przyszłość. Satoshi Nakamoto wyposażył ludzkość w nieprzekupną technologię, po czym rozpłynął się w sieci. Dzisiaj wielcy tego świata zajęli już kluczowe pozycje na szachownicy, zdejmując z rynku setki tysięcy monet. Zegar tyka. Pytanie brzmi, kiedy gra ostatecznie zamknie się wokół twardych podziałów w 2030 roku, po której stronie historii się znajdziesz? Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnej analizie. Pamiętajcie, że to nie jest porada inwestycyjna, zawsze wykonujcie własny research, własną analizę rynkową i badanie danych. Oczywiście czekam na Waszą subskrypcję. Cześć!